Szanowni Państwo, z naszych peregrinacji konstytucyjnych za mną znajduje się fotografia przedstawiająca pochód zorganizowany z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Zorganizowany w Warszawie 3 maja 1916 roku. W okresie rozbiorów przez dekady niejawne i jawne obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja 1791 roku stanowiły ważny aspekt kultywowania pamięci o niepodległej RP oraz kształtowania świadomości narodowej i patriotyzmu Polaków. Jednak to uroczystości 125. rocznicy uchwalenia Konstytucji były chyba najpotężniejszą manifestacją patriotyczną przed odzyskaniem przez Polaków niepodległości. Dziś przedstawiamy bardzo interesujące świadectwo tego wydarzenia, zdjęcie Jana Mieczkowskiego juniora, ukazujące przebieg tego wydarzenia. Pochód formował się na rynku Starego Miasta i szedł traktem królewskim. Na zdjęciu widzimy tworzących go ludzi na wysokości pomnika Mickiewicza. Możliwość zorganizowania tego wydarzenia wiązała się z polityką okupujących w owym czasie Warszawę Niemców, którzy liczyli na to, że w szerszej perspektywie Polacy zechcą wiązać swe niepodległościowe nadzieje z Niemcami, a bardziej pragmatycznie, że dostarczą mięsa armatniego dla armii niemieckiej w I wojnie światowej, która to w straszliwy sposób fizycznie wyniszczała wszystkie strony biorące w niej udział. Pochód trwający od 11 do 15:30 był punktem kulminacyjnym uroczystości związanych z rocznicą, ale jej nie kończył. Później na uroczystym posiedzeniu w auli Pałacu Kazimierzowskiego zebrał się Senat Uniwersytetu. Już wieczorem odbył się wiec w Filharmonii. W teatrach, które w tym dniu były otwarte, bezpłatnie wystawiano narodowy patriotyczny repertuar. Moniuszkę w Teatrze Wielkim, Niemcewiczowski powrót posła w rozmaitościach, Sybir Zapolskiej we współczesnym, czy Kościuszkę pod Racławicami w Małym, a księdza Marka z Józefem Węgrzynem w Teatrze Polskim. Podjęto też szeroko zakrojoną akcję odczytową. Warszawa przeszła samą siebie, mówiono powszechnie w stolicy pod wrażeniem uroczystości. Zapewne zbyt hojnie szafuje się tu liczbą 200 000 osób, które wzięły udział w tym wydarzeniu. Autor zdjęcia, Jan Mieczkowski, był synem bardziej znanego ojca również Jana. Mieczkowski junior po śmierci słynnego ojca kierował rodzinnym zakładem, jednak bez takich sukcesów jak ojciec, który nie tylko był autorem jednych z najsłynniejszych polskich zdjęć portretowych XIX wieku, sfotografował m.in. Mickiewicza, Matejkę Modrzejewską czy Moniuszkę, żeby wymienić tylko osoby na M, ale też był niezwykle ambitnym przedsiębiorcą, który bankrutował, bogacił się, bankrutował i znowu się bogacił, realizując swój kapitalistyczny sen o potędze. Ale akurat to znane zdjęcie zrobił Jan Mieczkowski, syn. Taka to warszawska historia. Zapraszamy na stronę www.atticus.pl do działów Warszawiana, stare zdjęcia i historia Polski. Zakochaj się w antykwariacie.